Dzień dobry moi drodzy, witam z Wenecji. Zapraszam Was na materiał, w którym standardowo pokażemy najciekawsze miejsca, jakie możecie tutaj zobaczyć. Opowiemy o kosztach takiej wyprawy, sprzedamy Wam sporo dobrych tipów, żeby z jednej strony zaoszczędzić pieniądze, a z drugiej udać się do tych miejsc, których być może na początek nie uda Wam się wygrzebać w internecie. Zapraszam na materiał. Ok, więc skoro kanał jest nastawiony na rekomendacje i ciekawe tipy, zacznijmy od lotniska. Wysiadając na lotnisku w Wenecji musicie się tutaj dostać. Najprościej zrobić to autobusem i chyba tylko jedynie autobusem, za który zapłacicie 10 euro. 10 euro jest to cena biletu, gdy wsiądziecie do niego na lotnisku. Rekomenduję Wam pójść do kolejnego przystanku, ponieważ za ten sam bilet zapłacicie tylko 3 euro. Spacer trwa jakieś 10 minut, a per osoba w kieszeni zostaje Wam 7 euro. W naszym przypadku, jeżeli jesteśmy we dwójkę, mamy już oszczędność w wysokości 14 euro. I jeszcze fajniejszą informacją jest fakt, że kupując bilet w kiosku, który znajduje się niedaleko przystanku, gdy będziecie w takich godzinach, w których ten kiosk jest czynny, tam kupicie ten sam bilet za 1,5 euro, czyli u kierowcy 3 euro, w kiosku 1,5 euro, więc za dostanie się z lotniska Marco Polo do centrum w Wenecji można zapłacić 1,5 euro za osobę. Jeżeli będziecie jechać jakąś większą ekipą i kupilibyście na przykład bilety po 10 euro, no to zobaczcie, ile kasy jest już w kieszeni do tego, żeby na przykład wykorzystać to na jakiś dobry makaron w jednej z rekomendowanych tutaj restauracji, knajp, którą oczywiście pokażę Wam później. Jesteśmy już bardzo blisko placu Świętego Marka, skąd zaczniemy zwiedzanie. Wszystkie miejsca, które wypisaliśmy na liście, które będę Wam dzisiaj pokazywał, macie podlinkowane w googlowej mapie. Pamiętajcie o tym, bo w szybki sposób można sobie łatwo zaplanować każdą jedną lokalizację według Waszej preferencji, według Waszego uznania. Ja o tej mapce oczywiście mówię, natomiast wierzcie mi, nie zarabiam, robię to tylko i wyłącznie po to, żeby Wam ułatwić poruszanie się po tych lokalizacjach, do których my się udajemy. A zanim wystartujemy, kilka takich ciekawych informacji na temat Wenecji, które wygrzebaliśmy w internecie, ale o nich opowie Wam już Gosia. Rocznie Wenecję odwiedza 18 milionów turystów, dziennie 50 000. Wenecja składa się ze 118 wysp i ostatnia ciekawostka, pierwsza kobieta, która ukończyła studia, urodziła się w Wenecji. Za moimi plecami, o tutaj, tu widzicie most Weskie. Ten most był łącznikiem prowadzącym skazańców na salę rozpraw oraz do cel więziennych, których zazwyczaj już nie wychodzili za życia. Legenda głosi, że więźniowie, przechodząc właśnie tym łącznikiem, po raz ostatni mogli spojrzeć przez te okienka, które widzicie teraz na ekranie, na lagunę oraz wyspę znajdującą się vis-a-vis tego mostu o nazwie San Giorgio Maggiore, posługując się oczywiście poprawnie moją włoszczyzną. Usiedliśmy teraz w kawiarni Caffè Florian. Jest to najstarsza kawiarnia w Wenecji, jedna z najstarszych na świecie. Za taki zestaw na srebrnej tacy zamówiłam kawę latte. Płacicie 11 euro, także ceny są dość wysokie, ale warto zajrzeć przynajmniej na jakąś ciepłą kawkę. Pomimo faktu, że Caffè Florian ma ponad 300-letnią tradycję, to muszę powiedzieć, że niestety kawa była bez szały. No nie wiem, jakoś to nie podeszło. Za zwykłe latte czy cappuccino zapłacicie 11-12 euro, jakieś desery to już w ogóle kosmiczne kwoty. Przykładowe śniadanie kasanowe kosztuje 45 euro. Zobaczyć to z środka w porządku, głównie przez aspekty historyczne, ale jeżeli ktoś z Was oglądał mój film z Budapesztu, tutaj na górze ekranu, czy tu, nie pamiętam już z której strony te linki się pojawiają, no to tam odwiedziłem New York Cafe, która w mojej ocenie bije tą miejscówę na głowę. Zmieniłem pozycję i to jest dobry moment na krótką lekcję z historii. Stoję sobie teraz na tarasie Bazyliki Świętego Marka i poza placem o tej samej nazwie, który jest jedynym placem w Wenecji. Bazylika to główny zabytek tego miasta. Jest ona związana z postacią Świętego Marka, czyli ewangelisty, który wedle tradycji Kościoła jest autorem Ewangelii Marka, uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii. Naprzeciwko bazyliki znajduje się wolno stojąca dzwonnica, która liczy sobie 98,6 metra wysokości. Jest jedną z największych atrakcji Wenecji i też najwyższym punktem widokowym w mieście, ale do punktów widokowych jeszcze później wrócimy, bo pokażę Wam bezpłatną alternatywę. Kolejnym pięknym budynkiem, jaki możecie podziwiać z tego tarasu, jest Pałac Dożów. Jest to arcydzieło weneckiego gotyku, które robi naprawdę piorunujące wrażenie. Za wejście do Bazyliki Świętego Marka zapłacicie 3 euro, ale żeby dostać się
na ten piękny tarasik trzeba dopłacić jeszcze 7. Jak już się pokręcicie po bazylikach i tak dalej, warto sobie jeszcze zajrzeć do ogrodów Giardini. Zielone, piękne miejsce na posiedzenie, zjedzenie sobie kanapeczki, pochillowanie w trakcie dalszego spaceru, dalszej kontynuacji waszego zwiedzania. Teraz nie jest aż tak zielono jak w okresie letnim, bo jak widzicie, wszystkie tutaj liście powysychały nade mną, one tworzą taki przepiękny korytarz, ale poza tym tunelem wszystko zieloniutkie, klimatyczna miejscowa. Warto sobie do niej zajrzeć. Wejście jest oczywiście bezpłatne. Teraz przepłynęliśmy sobie na drugą stronę kanale Grande, jednego z najpopularniejszych kanałów, w którym no koniecznie trzeba się przepłynąć, wykorzystując chociażby tak jak my tramwaj wodny. Za mną bazylika, jedno z najpopularniejszych budynków po drugiej właśnie stronie. Dobra miejscowa na foty. Bazylika, no tak jak widać, w jakimś takim stanie renowacji. Na samym środku wisi aktualnie reklama Guessa, więc idealne połączenie nowoczesności z historią. No, wygląda to tragicznie. Ale tu, jak możecie zauważyć, jest taki przystanek, pod który podpływają cały czas łodzie. Jeżeli kupujecie sobie bilety dobowe, to możecie wsiadać, wysiadać, przepływać ile razy chcecie i za chwilkę o tych biletach jeszcze więcej Wam opowiem. Bilety całodobowe w Wenecji są niestety drogie. Za pojedynczy przejazd 75-minutowy musicie zapłacić 9,50 €. Całodniowy bilet kosztuje 25 €, a 3-dniowy bilet 45 €. Natomiast możecie, tak jak wspominałem, wsiadać, wysiadać. Nie obchodzi Was to tak naprawdę, ile razy korzystacie z tego transportu miejskiego, ale summa summarum, bazując na moich doświadczeniach z innych miast, jest to niestety spory wydatek. I przyszedł ten moment, kiedy można założyć rajwanki, więc jest naprawdę nieźle. Jak będziecie sobie płynąć tym tramwajem po kanale Grande, to warto zatrzymać się przy jednym z popularnych mostów. Nad tym kanałem znajdują się 4 takie mosty, a ten, nad którym teraz stoję, to most akademików. Był on wybudowany w 1933 roku, ale przede wszystkim roztacza się z niego przepiękny widok na bazylikę, tam, którą widzieliście wcześniej. Idealna miejscowa do robienia jakichś zdjęć, co tak jak widzicie wszyscy tu wykorzystują. Naprawdę sztos. Zachód, wschód słońca, ekstra widoczek na Wenecję. Idziemy teraz do jednej z popularnych knajp, gdzie serwują super makaron i powiem Wam, że tu jest naprawdę sztosowo. Pełno takich mościków, przejść, no wygląda to cudownie. Dawno nie byłem w tak klimatycznej miejscowie, serio. I teraz jeszcze kilka takich informacji, które mogą obalić pewne mity. Po pierwsze, w ogóle tu nie śmierdzi. Czytałem na jakimś blogu podróżniczym, że w Wenecji jest smród. Czuć wodę, czuć jakieś tam, wiecie, kanalizację i w tym temacie wszystko jest jak najbardziej w porządku. A druga sprawa to kwestia gondoli. Rozmawialiśmy z gondolierem i jest kilka opcji, za pomocą których możecie sobie tą gondolę zamówić. Za 80 € w wersji najtańszej płyniecie 15 minut, 100 € pół godziny, a 120 albo 40 € to już jest jakiś taki, wiecie, full trip, gdzie płyniecie już naprawdę długo i przede wszystkim sami, a nie na przykład dzieląc tą gondolę z kimś innym. Natomiast po odejściu od tego gondoliera podszedł do nas pan i powiedział nam, że jeżeli chcemy sami popływać z nim, to przewiezie nas za jedyne 60 €. Więc jak widać, wszystko jest możliwe. W takich okresach, w jakich my jesteśmy, jak na przykład luty czy styczeń, na pewno te ceny są dużo niższe niż w sezonie typowo letnim. Czy my to będziemy robić, czy będziemy z tego korzystać? Raczej nie. Wydaje mi się, że fajnie taki temat zorganizować sobie, kiedy na tą gondolę wsiadacie w krótkich spodenkach, można zabrać ze sobą jakieś winko, objąć kobitkę i popłynąć w kierunku zachodzącego słońca. No a jak jest zimno, myślę, że nie jest to zbyt przyjemna atrakcja, pomimo tych konkurencyjnych lutowych cen. Pierwsze kulinarne miejsce, jakie chcemy Wam polecić, to jest taka spagheteria, która się nazywa Dal Moro. Jest to taka malutka budka wśród uliczek wąskich, gdzie w środku nie znajdziecie za dużo miejsca, także tylko płacicie i odbieracie makaron. Makaron jest na wynos. Zamówiliśmy sobie spaghetti z dodatkowym parmezanem i jeszcze ostrą przyprawą. Za taki cały kubeczek wychodzi 8 €, więc nie jest to jakaś wygórowana cena, jeżeli chodzi o Wenecję. No i jest tego makaronu, powiem Wam, sporo i smakuje przepysznie. No powiem, że makaronik sztosik,
Ciężko tu trafić, tak jak widzicie, jakieś takie w ogóle ciasne, dziwne uliczki, ale serdecznie naprawdę polecamy, żebyście się wybrali. Za 8 euro nasza konfiguracja była związana z tym, że dobraliśmy sobie jeszcze jakieś dodatki do takiej podstawowej wersji podkórek. Jeżeli nie dobierzecie parmezanu i takich ostrych przypraw, które my zawsze wybieramy, to zapłacicie troszeczkę taniej. Ale warto, co nie Gonia? Oj. Jak już pojadłaś? Jest całe zjedzone, ale był przepyszny, naprawdę. Jutro chyba też tutaj zajrzymy i sobie weźmiemy jakąś inną konfigurację. Pycha. Why not? Ale jutro zabierzemy Was jeszcze do miejsca, gdzie można wypić dobre i tanie drinki. I to będzie końcówka tego odcinka. Warto zostać z nami zatem do samego końca, bo jak mowa jest o alkoholu, to trzeba wytrzymać. Moi drodzy, kanały podróżnicze na YouTubie łączą się na te, gdzie ludzie będą Wam opowiadać o tym, czy się dobrze czują, i na te, gdzie ludzie będą Wam sprzedawać przekozackie miejscówy. Jedną z nich jest taras widokowy w jednej z galerii handlowych, na który, tak jak mówiłem, wejdziecie bezpłatnie. Trzeba się na to wejście wcześniej zapisać, odpowiednio wcześniej. Link do strony, na której możecie to zrobić, zamieszczam Wam w opisie filmu, a tymczasem zobaczcie, jak piękny jest stąd widok. Przepięknie, tak jak widzicie tutaj właśnie Canale Grande. No bajkowa sceneria, naprawdę. Zabukowaliśmy sobie to na godzinę 16:30, żeby właśnie zaliczyć zachód słońca. No trochę by trzeba jeszcze poczekać do pełnego zachodu, ale i tak jest świetnie. Na dole w galerii, czekając na wejście tu, możecie się jeszcze napić przepysznej czekolady. To jest ostatnia polecajka dzisiejszego dnia. Widzimy się jutro. Dzień dobry, witamy drugiego dnia. Dzień rozpoczynamy od plaży, bo jak wiecie lub nie wiecie, jest taka szansa na to, żeby w Wenecji poplażować, i to poplażować w naprawdę przepięknej scenerii, bo po pierwsze plaża piaszczysta, po drugie bardzo ciekawie zagospodarowany teren, i żeby to zrobić, trzeba się przemieścić na wysepkę o nazwie Lido. Skąd my się tu wzięliśmy? O tym chcę Wam powiedzieć, bo ma to również związek z kosztami naszego przyjazdu. Dlaczego akurat tu zdecydowaliśmy się na nocleg? Po pierwsze, jest to dużo tańsza opcja niż spanie bezpośrednio w Wenecji. Pomimo faktu, że musicie codziennie dopływać do Wenecji i musicie kupić całodobowy bilet, który, jak wspominałem wczoraj, kosztuje 25 euro, to i tak lepiej się to opłaca. A tymczasem plażyczka, woda czyściutka, fajna. I dwa słowa na temat wody, bo woda w Wenecji jest tym najważniejszym elementem, który z jednej strony robi tutaj klimat, a z drugiej jest to niestety zmora dla mieszkańców, bo tych ubywa na przestrzeni lat. Z 220 000 osób, które zamieszkiwały Wenecję, pozostało jakieś 50 000. Jak się sami orientujecie, nie trzeba być mistrzem świata z budownictwa, żeby się zorientować, że wznoszenie czegokolwiek z kamienia czy cegły na mokradłach nie jest dobrym pomysłem. To powolne zapadanie się Wenecji jest procesem złożonym. Ma to związek z kilkoma procesami fizycznymi. Pierwszym jest oczywiście zmiana klimatu i podwyższenie średniej temperatury planety, co wpływa na roztapianie czapy lodowej na biegunach. A drugim ważnym elementem jest podnoszenie się poziomu Adriatyku w takich miesiącach właśnie od jesieni do wiosny. Spowodowane jest to nasileniem aktywności Scirocco. To jest taka masa powietrza z nad Afryki przez Adriatyk ku północnym wybrzeżom, gdzie miesza się to z masami powietrza zimnego. To wszystko ma wpływ na podniesienie się poziomu morza i tym samym utrudnia odpływ wód z laguny. To zjawisko nazywa się Acqua Alta i jedną z takich większych fal, tak to sobie może nazwijmy, mieliśmy okazję zobaczyć tu stosunkowo niedawno, bo o ile dobrze pamiętam, poprawcie mnie, w 2019 roku, gdzie była to jedna z takich przykrych atrakcji, chociażby na placu Świętego Marka, po którym ludzie chodzili normalnie w kaloszach, a woda sięgała prawie do kolan. Są tu oczywiście tworzone różne programy, które mają zapobiec zalaniu się Wenecji, ale o tym na pewno szerzej poczytacie w internecie. Nie jestem specjalistą, więc nie chcę się tu wywodzić. Tak czy inaczej, prognozy są takie, że prędzej czy później Wenecja zostanie niestety zatopiona. Czy tak się stanie? Tego nie wiem i myślę, że my się w naszym życiu tego nie dowiemy. Mam nadzieję, że będzie okazja do tego, by wykorzystać jakieś najnowocześniejsze technologie, techniki, odprowadzanie tej wody, żeby pozostawić to, co wczoraj mieliśmy okazję podziwiać, co Wy dzisiaj będziecie mogli podziwiać po raz drugi razem z nami, bo miasto wygląda naprawdę obłędnie.
Standardowa procedura. Tak, w dalszych uliczkach już są magnesy za 1 euro. Przy głównym placu są za 3, więc oczywiście bierzemy ten główny, w bocznych uliczkach, przepraszam. Bohacie nie może zdecydować, ale najprawdopodobniej pójdziemy w temat maskowy, bo zaczyna się karnawał, tak jak widać. 1 euro. 1 euro, ale nie wiem, które już wszystkie są ładne. Mamy to? Kojarzący się z Wenecją, z karnawałem. Mamy to. Jeszcze jeden będzie z gondolą, też kojarzący się z Wenecją. Słuchajcie, pierwszym miejscem, jakie Wam polecimy, jest bardzo klimatyczna biblioteka. Nie jest to takie super popularne miejsce w Wenecji, ale koniecznie warto tu zajrzeć. Oczywiście będziecie mieli pineskę przypiętą na mapie googlowej. Na samym środku tej biblioteki znajduje się gondola. Ona jest tu zrobiona po to, żeby w razie W, gdyby znowu była jakaś powódź, te książki się zachowały, ale najfajniejszą atrakcją tej biblioteki poza jej wystrojem jest też darmowa gondola właściciela. Tak jak widzicie, opłaca się tutaj jakąś dowolną wartość, euro, 2 euro. Można sobie wsiąść, porobić fotografii, co za chwilę uczynimy. Zobaczcie, wchodzimy sobie już na gondolkę. Ale czad. I ona jest, czytałam, że ona jest właśnie zabudowana, jest też taka starodawna gondola. No miejsce wygląda ekstra. Gocha, czujesz się, jakbyś zaliczyła pływanie gondolą? Mogę trochę pobujać? Bum. Nie buję, bo ona się zatapia. Okej, żartuję. Kolejny tip na naszej liście, nie ma sensu przepłacać. Można do gondoli wejść praktycznie za darmo, wystarczy zajrzeć do biblioteki. Tu można zobaczyć film, jak to miejsce było zalane w tym 2019, nie wiem, czy coś widać. Okej, widać, więc niezła skala. A książki na gondoli przetrwały. Teraz, moi drodzy, przysiedliśmy sobie w takiej popularnej dzielnicy, którą zamieszkują lokalni mieszkańcy Wenecji, Wenecjanie. Między innymi urodził się tutaj słynny podróżnik Marco Polo, który, jak wiecie, jako jeden z nielicznych, albo z pierwszych, tak to może powiem, przedstawicieli Zachodu, dotarł jedwabnym szlakiem do Chin. Po pierwsze, od razu da się wyczuć różnicę cenową. Teraz za cappuccino, o tutaj w kawiarni, zapłaciliśmy 2,5 euro, a porównując to z tymi knajpeczkami bliżej centrum Wenecji, trzeba już zapłacić 6. Cafe Florian widzieliście wczoraj, no to abstrakcja. Nie jest stąd daleko z księgarni, którą widzieliśmy przed chwilą, ale oprócz tego znajduje się tu jeszcze mega ciekawa atrakcja, którą za chwilę zobaczycie. Tu niedaleko znajduje się najwęższa uliczka na świecie, która mierzy jedynie 53 cm. 53 cm. Właśnie przed wejściem stoimy, odwracam kamerkę, zobaczcie, jak wąsko to wygląda. Tak się tutaj idzie. Na pewno przed obiadem, nie po obiedzie. Na samym końcu tego ciekawego szlaku jest oczywiście wejście do wody, więc można sobie skoczyć na główkę. A Gocha teraz czyta w internecie, że podobno najwęższa ulica na świecie znajduje się w Chorwacji. Zaraz zobaczymy, ile ona ma centymetrów. Znalazłeś coś już? Nie przekracza 50 cm szerokości. 49,78. Czyli 4 cm węższa niż ta, którą przechodziliśmy przed chwilą. Nie jest to aż tak duża konkurencja do tego, co widzimy tam. Następny przystanek, najstarszy most, który został wybudowany nad kanałem Grande, tak zwany most Rialto, na który teraz sobie właśnie wchodzimy, takimi schodkami. Super miejscowa, przede wszystkim do fotek. Nie wiem, czy lepsza od tego mostu z wczoraj, ale na pewno mocno rekomendowana przez ludzi w internecie. Jedynym minusem tego mostu jest fakt, że jest na nim kupa ludzi. Teraz sobie zobaczycie przebitkę z wczoraj, dlatego raz jeszcze zachęcam i rekomenduję, żeby wejść sobie na dach galerii, zapisać się na godzinę i nie stać z tą całą masą turystów, bo będziecie się tylko niepotrzebnie denerwować, a sam mościk naprawdę pro, jak wszystko w Wenecji. Tu w tej okolicy handel kwitnie, bardzo dużo stoisk z różnymi pamiątkami, magnesami i maskami.
bo karnawał w drodze. Takie maski kosztują w granicach 1–2 euro, więc naprawdę nie jest jakaś to wysoka kwota. Na pewno sobie jakąś zakupimy przed jutrzejszą ceremonią otwarcia. Teraz udajemy się do polecanego marketu, a później już bardziej kulinarne informacje związane z takimi popularnymi tutaj przekąskami, do których zamówimy aperolka. Jeżeli chodzi o sam targ, jest już po robocie, bo przyszliśmy po południu, więc te wszystkie takie stoiska, głównie rybne, zostały właśnie zamknięte, czy też zamykają się. Dobry moment dla ptaków, bo było tu sporo, więc darmowa wyżerka. Natomiast naprzeciwko tego targu, dokładnie tam, znajduje się jeden z najpiękniejszych pałaców przy kanale Grande. Dlaczego jest tak wyjątkowy? Ponieważ posiada niesymetryczną fasadę i obecnie jest siedzibą Muzeum Galeria Giorgio. Nie mylić z Giorgio Armani. Znów płyniemy tramwajem i przypomniała mi się jedna ważna rzecz. Jak kupicie bilety dobowe i wejdziecie po raz pierwszy do tego tramwaju, to pamiętajcie, żeby za każdym razem, kiedy wchodzicie, odbijać bilety na wejściu. Jest to ważne, ponieważ jeżeli tego nie zrobicie i przyjdzie kontrol, to zwrócą Wam uwagę, będą chcieli, żebyście zapłacili karę, bo jakby nie odbiliście biletu na ten konkretny przejazd, więc trzeba to robić. Nie działa to tak jak u nas, że skasuje się raz i 24 godziny liczymy, tylko za każdym razem musicie sobie ten bilet walidować. Na kanapeczkę i na aperola polecamy Wam zajrzeć do takiej lokalnej, małej kanapkowni. Za taki zestaw zapłaciliśmy 6 euro, 2 kanapki, 2 aperole. Jak Gocha wchodzi? Wchodzi, tylko za mała porcja. Przydałaby się podwójna. Szkoda, że nie pomyśleliśmy na początku, teraz kolejka jest ogromna. Więc jak widzicie, moi drodzy, można budżetowo, po to są te kanały, żeby dzielić się tymi informacjami. Zaraz idziemy do drugiego baru, ale tam jest suwa, jest super popularna wśród mieszkańców. I tak jak patrzymy, w kolejce stoją głównie Włosi. Teraz trafiliśmy do drugiego miejsca, które mieliśmy dzisiaj w planach. Tutaj aperol zdecydowanie większy. I jeszcze taka ciekawostka, w Wenecji zamiast pomarańczy do aperola dodają oliwkę. Plus do tego mamy kanapeczki, super zestaw. Pani nam powiedziała, że na zewnątrz musimy niestety przykrywać nasze jedzonko, gdyż ptaki mogą porwać nam kanapkę. Panowie, a teraz po naszemu. Zdecydowanie jest to knajpa ciekawsza, ponieważ tak jak widać aperola jest dużo. Obok jeszcze taki serwis gondol, więc jak będziecie się tu przemieszczać, możecie na to zwrócić uwagę, żeby trafić bezpośrednio pod wejście, bo czasami ta nawigacja tu szwankuje, jednak często Google gubi ścieżkę, jak poruszacie się pomiędzy kamienicami. Chodzi w tym wypadku oczywiście o zasięg, tak więc tamta knajpa tłoczna, tutaj luźniej, ale równie dobrze i zachęcamy, żebyście odwiedzili te miejsca. Gocha powiedziała mi, że zrobiło się cieplej na zewnątrz, ale to nieprawda, bo jest to tylko i wyłącznie wina alkoholu. I wracając do drinków, są naprawdę konkretne, tak jak ich wszyscy oczekujemy. Dużo aperola, dużo prosecco, oliwka, jeszcze jakaś taka woda do tego. Driny są w cenie 3 euro, więc naprawdę konkurencyjne ceny z tymi, które możecie spotkać w okolicach Placu Świętego Marka. Stosunek ceny do ilości jest taki, jaki powinien być zawsze. Karnawał w Wenecji to czas przekraczania granic i na koniec tego vloga przekroczymy granicę. Udało nam się trafić w dzień, w którym rozpoczyna się karnawał. Powinna się tu o godzinie 20 odbyć jeszcze parada, którą mam nadzieję będę miał okazję Wam pokazać. Parada polega na tym, że po głównym kanale Grande mieszkańcy Wenecji zbierają się, pływają swoimi łodziami. Jest kolorowo, zjawiskowo, efektownie i to wszystko trwa już tak od 1296 roku. A w tym roku będziemy mieli okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu. Zobaczcie, jak to wygląda. Jestem na moście.
Parada nas jakoś nie powaliła na kolana, jak sami widzieliście, była po pierwsze krótka, po drugie czekaliśmy prawie godzinę na tym moście, więc nas mocno wygwizdziło. Spodziewaliśmy się, że będzie tych łódek trochę więcej, a była tylko ta jedna duża, którą widzieliście, przepłynęła szybko i po zabawie. Dzięki za oglądanie, to już koniec, jutro powrót do kraju. Mam nadzieję, że to co zobaczyliście przyda się, że te tipy będą dla Was interesujące. Jeżeli macie ciekawsze, podzielcie się nimi w komentarzach, niech ktoś inny jeszcze skorzysta. Wszystkiego dobrego i standardowo do następnego. Dziękuję za oglądanie. Ciao!